Boże Narodzenie to czas pełen tradycji, radości i refleksji. Ale jak wyglądały te święta w dawnej Polsce? Cofnijmy się w czasie, od średniowiecza aż po XVIII wiek, by poznać, jak nasi przodkowie przeżywali ten magiczny okres roku. Boże Narodzenie było w dawnej Polsce nie tylko wydarzeniem religijnym, ale także symbolicznym momentem jedności narodu. W średniowieczu i epoce nowożytnej święta wyznaczały początek nowego roku liturgicznego. To właśnie w okresie bożonarodzeniowym koronowano polskich królów. Na przykład w 1025 roku został koronowany Mieszko II Lambert, a w 1076 roku Bolesław II Szczodry. Wyjątkowy charakter tych dni sprawiał, że były one doskonałym momentem na podkreślenie władzy i boskiego pochodzenia monarchy. Dla zwykłych ludzi Boże Narodzenie było czasem pojednania, świętowania z rodziną i obrzędów, które miały zapewnić pomyślność na cały nadchodzący rok. Kościół odgrywał kluczową rolę w obchodach Bożego Narodzenia. Wierzono, że święta noc jest czasem cudów. Najważniejszym momentem była pasterka, odprawiana o północy, która gromadziła wiernych z całej okolicy. To podczas niej ogłaszano narodzenie Chrystusa. Szopki, które znamy dzisiaj, swoje korzenie mają w średniowieczu. Już w XIV wieku w Polsce pojawiały się pierwsze przedstawienia Narodzenia Pańskiego, często wzbogacane o lokalne akcenty. Boże Narodzenie u magnatów i szlachty było czasem wystawnych uczt i biesiad. Stoły uginały się od jedzenia. Wigilijne potrawy były zgodne z tradycją postną, ale przygotowane z przepychem. Podawano ryby, barszcz z uszkami, a także zupę migdałową z rodzynkami. W Boże Narodzenie, 25 grudnia, zaczynała się prawdziwa uczta, w której nie brakowało mięsa, dziczyzny i wykwintnych trunków, takich jak miód pitny czy wina z Węgier. Popularne było także kolędowanie. Magnaci zapraszali kolędników do swoich domów, nagradzając ich śpiewy pieniędzmi, jedzeniem czy gorzałką. Dla mieszczan i chłopów Boże Narodzenie było przede wszystkim świętem rodzinnym. Wigilijna kolacja zaczynała się wraz z pierwszą gwiazdką. Stół przykrywano białym obrusem, pod który wkładano siano, na pamiątkę narodzin Jezusa w stajence. Zgodnie z tradycją spożywano 12 potraw, symbolizujących 12 apostołów. U chłopów potrawy były prostsze, ale pełne symboliki. Kutia, mak i miód miały zapewniać obfitość i szczęście w nadchodzącym roku. Kolędowanie było popularne wśród chłopów i mieszczan. Przebierano się za postacie z szopki, diabły czy anioły, a kolędnicy odwiedzali domy, śpiewając i składając życzenia. Święta Bożego Narodzenia były pełne magicznych obrzędów. Wierzono, że Wigilia to czas, kiedy granica między światem żywych a duchów jest najcieńsza. Dlatego zostawiano wolne miejsce przy stole dla niespodziewanego gościa lub duszy zmarłego. Wróżby były nieodłącznym elementem Wigilii. Na przykład wyciąganie źdźbła siana spod obrusa było wróżbą o charakterze miłosnym. Najważniejszy był jego kolor. Zielony wskazywał na szybki ożenek, brązowy dalsze oczekiwania, a żółty był zwiastunem staropanieństwa. Gospodarze dbali o to, by wszystkie prace w gospodarstwie były wykonane przed Wigilią. Wierzono, że zaniedbanie obowiązków mogło przynieść pecha. Boże Narodzenie w dawnej Polsce było czasem pełnym wiary, tradycji i wspólnoty. Choć wiele zwyczajów przetrwało do dziś, nasza historia przypomina nam o tym, jak bogata i różnorodna jest nasza kultura. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli podobała Ci się ta podróż w przeszłość, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia.